Wojna hybrydowa z udziałem polskiej energetyki już trwa. Kryzys dostaw przez ropociąg Przyjaźń demaskuje ostatnich klientów na ropę Rosji. Niepewność wokół Iranu utrzymuje wysoko cenę baryłki. Jest 24 lutego 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Dronopad bije w Przyjaźń, a kryzys dostaw demaskuje ostatnich klientów Rosji. Kryzys polityczny wokół przerwy dostaw ropy rosyjskiej przez ropociąg Przyjaźń może potrwać przez dronopad Ukrainy w sercu tej infrastruktury, ale pokazuje także, wbrew przekazom ostatnich klientów Rosji, że mają alternatywę. 23 lutego doszło do uderzenia dronów Ukrainy w bazę paliw w rosyjskim Tatarstanie. To kluczowy element tej infrastruktury, którego uszkodzenie może zakłócić dostawy ropy z Rosji do Słowacji i Węgier oraz w świat przez Morze Czarne. Drony ukraińskie dosięgnęły przepompowni oraz bazy paliw Kalejkino w Republice Tatarstanu. Źródła Kyiv Independent w służbie wywiadu Ukrainy nieoficjalnie potwierdzają, że doszło do ataku. Obiekt znajduje się pod Almietjewskiem, około 1200 km od granicy Ukrainy. Tamtejsze zbiorniki służą gromadzeniu ropy z Syberii Zachodniej przed jej mieszaniem na eksport. Nie jest dotąd ustalona skala zniszczeń. To zagrożenie dostaw na Słowację i Węgry południową nitką ropociągu Przyjaźń, który ciągnie się przez Almietjewsk w Rosji. Te zostały zatrzymane po ataku Rosjan na elementy przyjaźni na Ukrainie. Budapeszt i Bratysława utrzymują, że Kijów celowo opóźnia wznowienie dostaw. Węgry zablokowały w odpowiedzi nowy pakiet sankcji wobec Rosji oraz wsparcie Ukrainy na szczycie unijnym z 23 lutego. Słowacja zapowiedziała, że nie udostępni dostaw interwencyjnych energii, jeśli Kijów się o nie zwróci. 24 lutego przypada 4. rocznica inwazji Rosji na Ukrainie. W jej ramach Rosjanie stosowali wielokrotnie ataki na energetykę oraz ciepłownictwo nad Dnieprem, wywołując w 26 roku kryzys energetyczny. Impas w sprawie sankcji unijnych wywołany przez Węgry odsunie w czasie wprowadzenia restrykcji uniemożliwiających dostęp tankowców tzw. floty widmo Rosji do portów europejskich poprzez zakaz usług morskich. Ataki Ukrainy z użyciem dronów i rakiet uzupełniają efekt sankcji, bo ograniczają eksport ropy z Rosji, a co za tym idzie, przychody z tego tytułu. Rosnące ryzyko podnosi także przecenę, z jaką Rosjanie muszą oferować ropę. Sięga ona teraz średnio około $30 na baryłce Urals względem Brent i jest najwyższa od 2020 roku. Powodem jest ryzyko związane z sankcjami oraz dronopadem, które podnosi koszty po stronie Rosjan. Jednakże to zdarzenie pokazuje, że Słowacja i Węgry mają alternatywę do dostaw z Rosji, a zależność nie tylko od ropy rosyjskiej, ale także tamtejszych szlaków dostaw to zagrożenie dla całej Unii Europejskiej. Unia przygotowuje propozycję legislacyjną o zakończeniu dostaw ropy rosyjskiej do 2027 roku po tym, jak przyjęła takie regulacje w odniesieniu do gazu ziemnego. Kryzys ropociągu Przyjaźń pokazał, że Słowacja i Węgry mają alternatywę, a decyzja w tej sprawie zależy od woli politycznej, bo warunki techniczne są. Ukraina informuje, że dostawy przez ropociąg Przyjaźń z Rosji zostaną wznowione 25 lutego. Jednakże Chorwacja ujawnia, że Słowacy i Węgrzy już zamówili dostawy nierosyjskie z użyciem jej terminalu. Zdradzę wielką tajemnicę. Ropa naftowa, zgodna z sankcjami Unii i regulacjami OFAC, płynie obecnie rurociągiem Adria i prawdopodobnie już dotarła do naszych przyjaciół i sojuszników na Węgrzech oraz Słowacji. Nasza infrastruktura spełnia i może nadal spełniać swoje zadanie, napisał minister gospodarki Chorwacji Ante Suśniar na platformie X. Oznacza to, że Chorwacja umożliwiła dostawy ropy nierosyjskiej nieobjętej sankcjami Zachodu do ostatnich klientów Rosji. Porzucenie dostaw rosyjskich leży zaś w interesie ich, Unii Europejskiej i NATO. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Wojna hybrydowa trwa. Jesteśmy w trakcie wojny hybrydowej, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, mówi wiceprezes PSE Agnieszka Okońska w podcaście Energy Drink. To, co zaszło w grudniu, to jest tak zwany test klamek, czyli sprawdzanie, na ile infrastruktura jest narażona na ataki cybernetyczne, dodaje, a więcej na stronie energydrink.today. Obawy sieciowe. Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej opowiadała się na konferencji za zmianą ustawy sieciowej, która jej zdaniem ograniczy rozwój OZE w Polsce. Zakłada nowe obowiązki w ramach umowy przyłączeniowej. Henryk Majchrzak z PIGE.org przekonuje, że nowy system zaliczek i zabezpieczeń powinien objąć tylko nowe umowy.
Walka z ETS-2. W trakcie polskiej prezydencji zaczęliśmy przemodelowywać całą politykę klimatyczną Unii Europejskiej, mówiła minister klimatu w Polsat News. Odsunęliśmy w czasie wejście w życie ETS-2, ale oczekujemy też propozycji reform ze strony Komisji Europejskiej. Będziemy nad nimi negocjować tak, by ograniczyć negatywny wpływ ETS-2 na gospodarstwa domowe, zadeklarowała pani minister. Kolejny szpieg. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała obywatela Białorusi, który obserwował infrastrukturę krytyczną w Polsce, Niemczech i na Litwie. Prokuratura postawiła mu zarzut szpiegostwa na rzecz wywiadu białoruskiego. Teraz wieści z Europy. Cłami w układ. Parlament Europejski odłożył po raz drugi głosowanie w sprawie układu handlowego Unia-USA. Ma poczekać na rozstrzygnięcie w sprawie nowej polityki celnej, w ramach której prezydent Donald Trump zapowiedział nowe cła 15%. Następne obrady odbędą się 4 marca. Układ uwzględnia m.in. rozwój współpracy energetycznej. Amerykańskie wypiera rosyjskie. Olej napędowy z USA zanotował w styczniu 2026 roku rekord eksportu do Europy po tym, jak porzuciła ona to paliwo z Rosji. Według Kepler sięgnął 336 tysięcy baryłek dziennie, a według Vortexa nawet 410 tysięcy. Odwilż gazowa. Cena gazu na europejskiej giełdzie TTF spadła od początku lutego o 9 euro do około 31 euro za megawattogodzinę przez odwilż na dużych połaciach Europy obniżającą zapotrzebowanie na gaz. To spadek po ataku zimy trwającym od stycznia. Groźba jądrowa. Ukraiński Energoatom ostrzega, że w okupowanej zaporowskiej elektrowni jądrowej pracuje tylko 22 operatorów, w czasie gdy potrzeba ponad setki do bezpiecznej pracy obiektu. Trwają rozmowy o zawieszeniu broni w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu. Jeszcze wieści ze świata. Odszkodowanie za klimat. Amerykańskie ExxonMobil i Suncor uzyskały zgodę Sądu Najwyższego w USA na rozpatrzenie apelacji w sprawie ich kosztów związanych z łagodzeniem skutków zmian klimatu. Przegrały sprawę za wprowadzenie w błąd opinii publicznej w tej sprawie. Proliferacja w Arabii. USA mogą pomóc Arabii Saudyjskiej wzbogacać uran w ramach cywilnego programu jądrowego. Rosną jednak obawy, że ta współpraca doprowadzi do proliferacji broni jądrowej wymagającej takiego materiału. Niepewność wokół Iranu. USA nie atakują Iranu, ale ewakuują ambasadę w Libanie. Nie jest jasne, czy Biały Dom podjął decyzję w tej sprawie. Niepewność powoduje, że ropa Brent utrzymuje się powyżej $71 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.